Nie zawsze realizacja marzeń wiąże się z przyjemnością. Zazwyczaj jest to żmudna i niewdzięczna robota. Nie w tą stronę, gościu. Piąta część historii z walki. Piąta część filmu z budową projektu Volvo Amazon Resto Mod z wykorzystaniem płyty podłogowej i mechaniki z Mercedesa CLK 320. Także kolejna część z blacharką, tym razem walka z rdzą w Volvo. No, jak zwykle to miało być 2 minutki roboty. Dorabiam tutaj teraz tutaj te fragmenty podłogi w bagażniku, ale Merol tutaj miał podłogę spuszczoną dużo niżej, którą wycinaliśmy w czasie pasowania karoserii, ale teraz usuwam właśnie pozostałości. Tu muszę to wszystko ładnie wykończyć i dopiero wspawać będziemy ten element, który dorobimy tutaj podłogi. Damy go na wysokości całej podłogi, nie będziemy już tak obniżać, ponieważ będziemy do auta dodawali hak holowniczy, więc tutaj będziemy mogli sobie zrobić punkty mocowania z jednej strony do haka. Oczywiście wiadomo, wzmocnimy te miejsce, tak samo z drugiej strony damy sobie to. No, także tak jak zawsze, nie? Miała być chwilka. No i dobra, ostatecznie odcięłem cały ten dół. Będzie mi po prostu łatwiej tutaj się dostać, wszystko sobie zrobić, bo i tak go muszę wyłatać. Tą górę była zgnita, już tu już mam wycięte, ale z tego co widzę, to on kiedyś został oczyszczony, ale nie został zapodkładowany, tylko został obrzygany barankiem i na to poleciał jakiś podkład po całości. Od wewnętrznej strony jeszcze jest trochę fabrycznej farby. No także tak. No ale nic, no nic się nie przyspieszy. Taka to jest robota. W sumie przychodzi się czasami rano i dopiero wychodzi, co będziemy robić. Także tak, tutaj też tą stronę będziemy musieli ostatecznie całą wyrzeźbić. No bo też te łączenie jest zgnite, więc to już raczej nie będziemy próbowali tego ratować. Z tej strony było gorzej, dlatego to odcinam i będę dorabiał. No, także tak. Czyli tak, odrysujemy sobie tą krawędź, dotniemy taki paseczek 2 cm. Wszystko leci. Obsmarkane, obsmarkane. Fajne jest właśnie to przy Tigu, że możemy sobie pospawać ciągłym spawem przy zachowaniu odpowiedniego amperażu. To nam nic nie faluje. Fajną spoinkę możemy położyć, także delikatnie przycinam to zaraz kamyczkiem i już jest gotowe do wstawienia z powrotem na samochód. Tutaj tylko będzie trochę kaszana, bo ten element tutaj musimy pospawać na samochodzie. Ale zaraz, dobra, zaraz tutaj sobie oczyścimy i postaram się od wewnętrznej strony położyć spoinkę,
Może będzie mi łatwiej się to jakoś umiejscowić w podłodze, żeby od góry spawać, a nie od dołu do góry nogami. Mi. No i dobra, na tym kawałeczku muszę sobie uzyskać delikatny łuk, taki jak mam tam na dole, na tym elemencie, który właśnie dorabiam. Ja wykorzystuję sobie akurat tej fi profila, który mam wyspawany stół i delikatnie sobie podkładam. No i robi mi się fajny, delikatny łuczek. Tutaj wcześniej sobie delikatnie zagięłem na wiertarce, żeby tu mi to nie uciekało, dzięki czemu tu w miarę mam fajny, płaski kawałek. Mimo że wyklepywałem, to mi tak go nie pociągnęło. Teraz go zaczniemy sobie przymierzać do auta. O, tu jeszcze sobie wjadę delikatnie na kółko angielskie. Tym tutaj miejscem, żeby nadać jeszcze troszkę lepszy łuczek. Bardzo delikatnie, bardzo powoli. Po prostu przeciągnę sobie to 2 razy. No, zaraz sobie odrysuję tutaj ile ściąć. Podetniemy, podczyścimy no i będziemy spawać od środka, myślę. Spoinę położę od środka, od tej strony sobie podetnę, przypunktuję i od środka sobie to ładnie zalejemy tigiem. Powinno fajnie wyjść. Chińska akrobatyka. Jakoś tu się trzeba wcisnąć. Nie wiem, czy to się uda, czy to się nie uda. Ja pierdzielę. No i chciałem ten element wstawić, spawając go tigiem. Niestety kąt natarcia był taki od wewnątrz, że nie byłem w stanie po prostu tam utrzymać uchwytów pod odpowiednim kątem. No i zdecydowałem się ostatecznie obspawać wszystko migomatem. No i dobra, od spodu, od środka to wygląda tak. Ale niestety, jak patrzę od tej strony, to nie wszędzie udało mi się przetopić i trafić. Ajajajaj, dobra, zaraz weźmiemy sobie tigunia, tu już się poprawiłem na końcówce, bo to dojrzałem. Teraz jakbym spawał, ten sobie po prostu halogen tutaj od tej strony ustawił, żeby widzieć tą szczelinkę podczas spawania, bo tak to nic nie widziałem, no i nie trafiłem. No nic, teraz sobie to zaraz oczyszczę i spróbuję teraz, jak już to mam tam pocykane, od drugiej strony grubszą blachę mam, bo ten spaw jednak daje tutaj grubość, spróbuję sobie od dołu delikatnie tigiem to tutaj podlać troszeczkę. Może mi się uda, może nie będę robił dziur i przepalał. Dobra, myślę, że wyszło dobrze, jak na taką szybciutką robotę. No i teraz mamy też ten element, którego nie wsadzimy, bo tu sobie zrobiliśmy dłuższy ten, musimy go przyciąć. No ale to będzie tu i tu. Także element naprawiony i teraz w końcu możemy zacząć dorabiać tam tutaj podłogę. Oj, tak to jest zawsze z takimi ulepami starymi rzęchami. No i dobra, i blaszka tutaj, która będzie zamykała tą podłogę. Też już docięta i teraz damy na niej też taki sam styl wybitek jak wszędzie, czyli przetłoczkę i 3 kółeczka, będzie super. Dobra, ta strona była mniej zgnita, ale jak się zacząłem tego dobierać, to wszystko jest takie kurcze pognite. Na szczęście tutaj w błotniku trochę niżej się mogłem podciąć, więc ta wstawka będzie prostsza. Także dół już mam tutaj przygotowany. Zaraz pospawam tigiem. No jak zwykle to miało być 5 minut, a wyszło jak zawsze. Makabra, to ile tutaj było nałożonych mas bitumicznych, biteksu i innych pierdół na ten samochód. Mimo że próbowałem to wszystko oczyścić szczotką, to tak się dymiło, że wczoraj to w ogóle musiałem się wcześniej zawinąć, bo mimo że próbowałem unikać wdychania, to i tak po prostu taki zacap był, że czułem się cały czas struty
wczoraj od tego smrodu. Dzisiaj lekko dospawałem. Dobra, cyknięte. Na razie tego nie szlifuję, bo nie sobie wyszlifuję. Tutaj też na razie tego nie malowałem epoksydem, ponieważ będę mógł sobie pędzelkiem ładnie dojść w te szczelinki tutaj, zanim zagumuję. Także ładnie sobie to spenetruję wszystko pędzelkiem i będę gumował. Także na razie nie musiałem tego podmalowywać, podmaluję sobie po robocie. No i możemy się zabrać w końcu za cykanie nadkola. No i teraz będę tutaj sobie delikatnie nacinał ten element. Z drugiej strony odrywał tą blaszkę, którą mam teraz tutaj na zakładkę. No i pomalutku będę zalewał sobie to wszystko tigiem. Także zaraz zacznę tutaj od góry sobie cykać, nacinać, robić element, dwie blaszki doczołowo i pomalutku stopniowo zalewać wszystko. Do tej roboty będziemy potrzebowali grubą tarczę, żeby sobie na bieżąco przyszlifowywać spawy, cienką tarczę, żeby sobie nacinać do spawania, na pewno szczotkę drucianą i manualną też, brymasy. Jo! Wygodne krzesło jest, maska jest, uchwyt, tiga jest, masa. Masa jest. Tak jest, co jeszcze? Drut 1-2 do migomatu, ale przycinamy sobie go, prospiemy i spawamy. I co jeszcze tu będę potrzebował? Wszystko na razie. Prąd mam tu. Jeszcze jeden prąd mi się przydał. Jeszcze jeden prąd. Jeszcze kaweczkę. O! Młotek! Bez młota nie robota. Długo czekałem, żeby sobie to pospawać. Bardzo spokojna, uspokajająca, wyciszająca. Także spokojnie. Do późnych godzin wieczornych sobie dzisiaj będziemy cykać. Tak jest. Że początek będzie najtrudniejszy, bo musimy sobie zgrać ze sobą dwa elementy, żeby były doczołowo. Używam sobie do tego młoteczka, którym sobie docisnę blaszkę, którym sobie docisnę blaszkę. Tu już mam nacięty taki fragment do pierwszego szczepienia. No i tak, nacinam, glicuję, żeby mi tutaj elegancko, gładziutko nachodziło jedno na drugie. Jedno obok drugiego, jedno przy drugim i zalewam. To też teraz robię zalewki szczepne, grudki szczepne, heftki, które i tak później będę to jeszcze podszlifowywał, te same szczepne i klepał. Na nie będę stawał po całości. Teraz, tak jak mówiłem wcześniej, spawając tutaj, wyklepuję jeszcze te nadkole, czyli te wszystkie miejsca, które są ciemniejsze, gdzie wcześniej były wgniotki. Teraz jestem w stanie wyklepywać w trakcie pracy. No i sobie podklepuję, tu już widać mniej więcej jak to odklepałem. Spawam, wyłapuję te miejsca, które jeszcze by trzeba było podklepać i podklepuję. I tutaj w trakcie spawania tego pionu ciągnie mi blacha do środka. A ja muszę sobie wejść do środka. Zaraz sobie podszlifuję ten przetop, który mam z tej strony. Bardzo ładny przetop na całej stawce. I tutaj sobie po prostu będę musiał ten element podklepać na płasko, żeby nadać
żeby wrócił po prostu do swojej płaskiej formy. Biorę sobie taki element, to mam go podszlifowany, żeby nie miał ostrych krawędzi, żeby te krawędzie były łagodne. Będzie miał fajną inercję ten element i na niewielkiej tutaj szerokości będę mógł dodać mu dużej prędkości. On też ma swój ciężar, a wiadomo, dosyć dużo pracujemy ciężkością samego urządzenia. Tu mam płaski elemencik, też dość ciężki. No i będę sobie to podklepywał. Nie, bo lepiej. No i dobra. Tą stronę mamy doprowadzoną do takiego etapu, że teraz możemy zabrać się za spawanie drugiej strony, tak żeby zrobić obydwie strony symetrycznie. Zaczniemy od nadcięcia, tutaj lekkiego, i będziemy stopniowo łapać wszystko miguniem połapiemy to miguniem. Najpierw sobie tutaj przyłapiemy, oczyścimy z drugiej strony to miejsce, w którym będziemy spawać. Tam jest taka mata, którą będziemy musieli odciąć, oderwać, zdrapać. Obcykane praktycznie już dookoła w całości. No i teraz, żeby tutaj ogarnąć ten dół, zrobić fajne przejście i fajne łączenie, zaczynam tutaj czyścić progi. I z tego co widać, to próg też jest stawiony na zakładkę, przycykany tylko w paru miejscach, naciągnięty szpachlem. Tutaj to co wcześniej było widać, czyli dziury zaciągnięte szpachlem, no i pospawane. Tutaj łączenie oryginalne pospawane. Także tak, no musimy teraz to tutaj ładnie wszystko zrobić, żeby było ładnie. No tak. Zrobić ładnie, żeby było ładnie. No i spawam drugą stronę. I tu jest dokładnie to samo. Także próg był, tył był dorabiany, wstawiony tylko na szczepne, na zgrzewy. I najlepsze jest to, że tutaj był dospawany do starego, a stary stary był zaciągnięty aluminiakiem na rdze. No i trzeba całe progi zrobić. Tak. No dobra, ale to już jutro, bo będę musiał sobie podnieść samochód. Akurat progi to jest fajna, przyjemna robota, więc fajnie. Odpocznę sobie trochę dorabiając. Progi, bo w Amazonie mamy próg złożony z dwóch elementów, ten zewnętrzny, czyli tu mamy jedną część, tu fabrycznie jest łączenie, właśnie gdzie jest pospawane, i mamy drugą część, więc to bezproblemowo sobie od razu dorobimy sobie jedną i drugą stronę. No ale też z drugiej strony nie lubię właśnie, jak się założę, że spawam nad kole i przerywa mnie taka robota, bo no, trzeba to zrobić, zanim tutaj dokończymy. To akurat właśnie nie lubię, jak takie coś mi wyskakuje, a takie rzeczy wyskakują co chwilę i człowiek się wybija z rytmu. No ale dobra, ja się już nastawiam, że jutro cały dzień robimy nadkola, tutaj sobie ogarniamy, podniesiemy sobie auto do góry, ściągniemy sobie koła, od razu będziemy mogli od wewnątrz dorobić, no i się robi znowu tydzień roboty. Tydzień roboty i nie będzie widać, co było robione. Co było zrobione. Dobra, także mamy kolejny dzień i zaraz sobie furę podniesiemy i zaczniemy dorabiać progi. Także kolejny filmik będzie z grubej blacharki. Grubej blacharki, no symbolicznej blacharki, ale no niestety
Tak to jest przy takich projektach, że rzeźbi człowiek i rzeźbi, i rzeźbi, i końca nie widać. Dobra, także jedziemy z progami. To będzie film instruktażowy, jak zrobić progi. Progi, wstawki, nadkola, spawanie. No taka robota, takie filmiki. Dobra, zanim zaczniemy robić progi, to pierwszy raz go podniosę w opcji Mix Together do góry. Zobaczymy, czy się nie rozpadnie. Co jest? Co jest z tobą, mój kolego? Kurwa, zastrzelił wszystko. No i co? I awaria podnośnika. Tak, dobra. Chciałem sobie go podnieść, ale trzeba będzie go podliftować lewareczkami i na tych kobyłkach zrobić. Tak. Dobra, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Także czwórkę mamy już uniesioną w powietrzu. Teraz sobie tu musimy zrobić jakąś fajną leżankę. Zaczniemy od prawej strony. No, ale leżaneczkę musimy zrobić, żeby nie przymarznąć do betonu. Żeby później nie stękać 2 tygodnie z bólem kręgosłupa. Tak. Fyk. I fyk. I na to jakiś tam ten, na to jakiś tam ten. I robimy zaraz to. Będzie pan zadowolony czy nie? Jak bezdomny na kartonach. To trochę prawdy jest. Dobra, na razie sobie otworzymy proszki. Pruszka sobie, proszeczka. Otworzymy. I do środka spojrzymy. To jest w sumie już prawie otwarty w całości. On się w ogóle nie trzyma wzmocnienia. Jest tam zgnity na dole. No i dobra, bo to wszystko sobie dorobimy. Na razie otworzymy sobie tylko ten fragmencik. Na razie sobie otworzymy tylko fragment tylny. I spojrzymy sobie do fragmentu przedniego. Zastanawiam się, czy dorobić tak jak jest oryginał, że tu jest łączenie, czy nie robić tego łączenia. Jeszcze mam czas na zastanowienie, czy się zastanawiam. A na razie to sobie Panie Andrzeju, katastrofa. Katastrofa. Jest gorzej niż myślałem. No i dobra, zaraz sobie tu elegancko dorobimy łączenie tego wzmocnienia, czyli oto będziemy musieli wzmocnienie dorobić nowe z podłogą Mercedesa i ze wzmocnieniem progu Mercedesa. Tak jest, dobrze. To będzie przyjemna robota. To będzie przyjemna robota. I teraz tak, to będziemy łączyć tutaj właśnie z progiem wewnętrznym z Merola. Czyli dorobimy sobie gięcie o 90 stopni i będziemy łączyć się tutaj z progiem Merolka. A później to wszystko zamkniemy, także naprawdę będzie solidnie, pięknie fest. Solidnie, pięknie feścior. Feścior. My friend. Dobrze. Najpierw sobie zrobimy tu, później będziemy szli bardziej do przodu. I dobra, mamy to podcięte, troszkę ślizgnięte, więc czas na co? Czas na szablony, kartony. Szablonus, kartonus. Teraz zobaczymy, ile tego szablonusa z kartonusa. Dużo więcej niż tu.
Ale sobie, najpierw sobie... Daj. Szablonem z kartonem, a markerem masz? Nie masz. Opa! Szablonem. Kartonem. No, pierwsza wstawka ma na celu wzmocnić tutaj to miejsce pod podnoszenie lewarkiem. Z półtoróweczki dorobiona. I zaraz ją będziemy tutaj stawiać. Ha! Szczur się nie przyciśnie. No i dobra, i później dorobimy sobie też ten odcinek zaginany w dół właśnie, tak jak tutaj. Czyli dorobimy sobie zaraz tą blaszkę, jak tam spawamy, podmalujemy, to później dorobimy sobie pozostałe miejsce, bo tutaj będziemy mieli dostęp ładny, żeby podmalować pędzelkiem, a to sobie podmalujemy, zanim stawimy tą i będzie superancko. No i dobra, tu mam cyknięty. Otworzyłem też tutaj tą stronę, odgięłem ten fragment poszycia progu zewnętrznego z Merola. Tu jest zgrzany z podłogą w tym miejscu i mam wzmocnienie z Volvo. I teraz, tak jak mówiłem, muszę sobie rozkminić, w jaki sposób połączyć to wzmocnienie ze wzmocnieniem tutaj w Mercedesie. No i dobra, na koniec wykonałem taki elemencik, który teraz mam tutaj przyłożony. Jest to taki element o kształcie C, profil C z jedynki, który będzie właśnie mi łączył próg wewnętrzny z tym wzmocnieniem progu zewnętrznego. O, właśnie jest przymierzony. No i takie coś będzie tutaj. No i takie coś będzie tutaj wstawione, przyłapane szczepnymi. Myślę, że będzie superancko to trzymać. Dobra, nawiercamy dziureczki. I nawiercimy też później dziureczki tutaj, także to będzie na punkty zgrzewu łapane, tak jakby to było oryginalnie. Także tutaj sobie tym fragmentem przyłapiemy do tej ścianki, tym fragmentem sobie przyłapiemy do progów od Mercedesa, tam do wzmocnień i wszystko sobie ładnie zalejemy epoksydem. Myślę, że będzie super zajebiście. No i wiercimy. I tutaj od strony kierowcy też już mam otwarte, także nie dużo gorzej, ale gorzej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Tutaj będziemy musieli troszkę więcej podosztukowywać blaszki, no ale tak poza tym wszystko super, także naśladujemy stronę pasażera i odtwarzamy ją z tej strony. Ciśnie się na usta powiedzonko, za jakie grzechy, ale to jest w sumie na własne marzenie. W myśl własnego marzenia to jest, także niestety. No i mamy ten próg zewnętrzny. On w samochodzie prezentował się tak, czyli tak go odcięłem, on tak był zamocowany. No jak widać z zewnątrz był położony baronek, na to był usiknięty jakiś podkład i nie wyglądało to najgorzej. Natomiast jak spojrzymy sobie od wewnętrznej strony, to widzimy, że tak naprawdę mocniejsze uderzenie śrubokrętem. No i to by śrubokręt się przebił. Także tu widzimy, tu już dość mocno napuchnięte, czyli z zewnątrz praktycznie nie było widać, czy to akurat jest trochę spuchnięte, no ale z zewnątrz praktycznie nie było widać, żeby on był jakoś mocno zgnity, natomiast od wewnątrz no jest katastrofa. Także dlatego zdecydowałem się na wymianę tych progów, no i idziemy dorabiać poszycia zewnętrzne. Ok, mam już docięte blachy na progi, także mam dwie krótsze blachy na tył progu, no i dwie tutaj dłuższe na ten próg pod drzwiami. I teraz na tym odcinku 8,5 cm tutaj, tak samo tutaj, muszę sobie dorobić delikatny łuk, taki właśnie jak idzie mi na progu, czyli jak idzie mi tutaj na błotniku. I teraz na krótszej i na dłuższej blaszce z każdej strony muszę dorobić taki sam łuk. Teraz to odłożymy, żeby nie przyszło. Muszę sobie dorobić taki sam łuk, czyli koncepcję mam taką, że na tą chwilę tymi odcinkami 8,5 cm złapię sobie
tą blaszkę, która będzie pod drzwiami i tą blaszkę tej z tyłu, żeby po prostu złapać to razem i razem będę próbował to wygiąć, żeby ten łuk mieć tutaj taki sam, żeby później jak... Dobra, nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem, ale właśnie chodziło mi o to, że sobie cyknę te dwie blaszki ze sobą razem i teraz w momencie, kiedy będę dawał tutaj ten łuczek, dwie blachy powinny mi się zgiąć identycznie praktycznie, żeby później je połączyć ze sobą i powinno wszystko grać i cykać i huczeć. Teraz sobie szlifnę te szczepniaki i będziemy próbowali to zaginać. Kurde, tu mi się już zrobił niezły kociokwik. Trzeba będzie tutaj posprzątać niedługo, no ale dobra, zróbmy te progi. Czyli tak, wjedziemy na giętareczkę i spróbujemy giętareczką. Podluzuję sobie nacisk, wsunę, myślę, cienką płytę OSB i wtedy będę próbował delikatnie zaginać. Jeszcze sobie czarnym markerem zaznaczę tutaj odcinki, żeby po prostu obydwa progi zagiąć na tych samych odległościach. A po co mi tutaj sklejka? A po to, że jak ją sobie wsunę i zacisnę, to mogę ją wsunąć delikatnie głębiej. O. Dzięki czemu w momencie, kiedy będę zaginał blachę, będę miał łagodniejsze fi. Dobra, czy ta operacja zakończy się sukcesem, tego nie wiem. Natomiast warto spróbować. Tak, zaznaczyłem sobie linię markerem co centymetr, żeby mieć po prostu świadomość, żeby równo wysuwać. Teraz tak, wsuniemy sobie blaszkę. No i to się delikatnie łuczek robi. Chociaż to się wszystko później okaże. Chociaż to się wszystko później dopiero okaże. Opa. Obraj się. Dobra. I ostatnią. O. Dobra, było. Opa. Wiadomo, że jak miał nóżki do tej giętarki, to by było mi łatwiej giąć. No ale tak wyszło, że kiedyś pożyczyłem giętarkę, odebrałem bez nóżek i jak to w życiu bywa, mam giętarkę bez nóżek. Jo. No dobra, mam założone dosyć płaskie kółeczko i teraz spokojnie, pomału myślę, że będzie, nie wiem, czy to będzie widać, ale jest tutaj fajnie podkołowane to miejsce. Teraz sobie to przymierzymy do przedniego błotnika, zobaczymy, czy będzie ten sam łuk. No i zaczniemy robić to też na drugiej progu, no i też ten na tej mniejszej końcówce, a także jeszcze w sumie tyle roboty. Pyk. Będzie? Będzie. Wręcz prawie identyczny kształt. Wręcz prawie identyczny. Nie no, identyczny. No i dobra. Troszeczkę tu jeszcze tego i tamtego i będzie gitara. I będzie gitarson. My friend. Także tak, tu musimy dorobić rancik. Zaraz jego tigiem dospawamy o 90 stopni do góry. I będziemy łączyć dwa progi ze sobą. No i dobra, i tu mam odgięty kolejny odcinek tego progu, który właśnie będzie mi tutaj tą część funkcjonował. No i teraz musimy po prostu te progi tutaj dobrze spasować,
zespawamy sobie na zewnątrz, wszystko podorabiamy na zewnątrz, że będziemy mieli gotowy próg tylko na wsunięcie, że będzie tak ready leżał. Wtedy właśnie wszystko pomalujemy epoksydem i jak wyschnie, to przycykamy. No i dobra, mamy to cyknięte. Początek mam ładny, ale powiem Wam, tak mnie chrzanią plecy od tego leżenia, że nie byłem w stanie tutaj utrzymać równo uchwytu, także tutaj jest no niezbyt ładnie, ale i tak to szlifujemy, więc nie ma się czym przejmować. Ważne, że jest porządny przetop, bo TIG-iem mamy pewność, że fajnie to wszystko przetopimy. No i dobra, szlifen i jedziemy dalej. Akurat się bardzo fajnie paka Chevroleta przydała, bo wykorzystałem sobie rurkę z paki, żeby fajnie tutaj złapać sobie równo te dwie części i zaraz to będziemy wszystko obrabiać. No i dobra, pierwsze przymierzenie. Jak zwykle tak przyłożone, żeby lekko przylegało, jednym ściskiem złapane. Będzie gitarka. No i drugi też przyłożony, jeszcze tam nic nie jest ścięte ani podcięte, ale też fajnie wskakuje. Także musimy tutaj ściąć jeszcze pozostałości po progach z Merola, spasować wszystko jak z tamtej strony. No. Czyli tak, wstępna koncepcja była taka, że oryginalny próg zewnętrzny razem z tym wzmocnieniem zostawimy, co pokazywałem na tym takim rysuneczku 2 odcinki temu. Tu jest ten rysuneczek i chodziło o to, że zostawiamy oryginalny próg i po prostu wykonujemy pod spodem łączenie, bo jesteśmy w stanie dojść do tego, żeby zrobić połączenie wewnętrznych wzmocnień i później zamknąć blachą na oryginalnym punkcie łączenia oryginalnych progów z Volvo. No ale tak jak widać, tak jak pokazywałem, te progi są w takim stanie, są tak napuchnięte, że nawet nie dałoby rady tego pospawać. To już jest tak spuchnięta blacha od rdzy, że mimo, że z tej strony ona wygląda w miarę ok, no to z tej strony już jest tak spuchnięta, jest po prostu rozwarstwiona. Ten metal pochłonął wilgoć i aż spuchł cały i po prostu to by tylko smarkało, nie dałoby się rady połączyć. No, także dlatego dodatkowa robota z progami, no ale myślę, że dzięki temu będzie to jeszcze bardziej profesjonalnie zrobione. Tak. No i co? I grudzień strzelił, ale dobra. Spróbujemy jeszcze w tym roku go odpalić. Dobra. Akumulator jest podpięty. Na razie nic się nie dymi. Why do this to me? A, może być brak wentylatora. Ale żeby przez brak wentylatora lampę defekten. Trzy błędy. Wydaje mi się, że podciśnienia. Po prostu podciśnienia. Wcisnąć się pod kierownicę. Gasnie hamulec. Klik.
keine Lampe! Ja już go odpaliłem, troszeczkę jest, no może nie rozgrzany, ale już tam troszeczkę temperaturę łapie. Także eine kleine Sechszylinder. O, jeszcze troszeczkę roboty, ale to już z górki. No, także powtarzam w sumie to już od 3 odcinków, że to już z górki, ale już z górki na pazurki. Coraz przyjemniejsza robota, jeszcze tylko musimy się uporać z tymi progami. Już ich w tym roku nie wstawię, ale to będzie no już najgorsza robota przy nich zrobiona. Czyli zaczniemy po prostu od wstawienia progów. Nowy rok. Bella! Bella. See ya.